Cześć, z tej strony Paweł Rykowski. I Krzysztof Rakowski. Witajcie w kolejnym shorcie i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak się martwić produktywnie. I to w życiu codziennym, i to w pracy, ponieważ często jest tak, że mamy wiele zmartwień i wiele problemów i wiele sytuacji, które wymagają od nas zaangażowania lub po prostu zatruwają nam głowę. No i teraz część z nich trzeba po prostu wywalić lub się ich pozbyć. Więc Krzychu, co z nimi zrobić tak najlepiej? Martwienie się to ogólnie jest rzecz nieproduktywna, w tym sensie, że zaczynamy o czymś myśleć, pogrążać się w tym rozważaniu o różnych negatywnych konsekwencjach, albo po prostu czujemy taki niepokój, że jakiś problem wisi nam nad głową, no i czujemy taką nerwowość, niepokoimy się tym. To jest oczywiście ludzka natura, to nie jest nic nadzwyczajnego, natomiast warto mieć techniki, które pomagają nam sobie z tym radzić. Technika, którą ja polecam, to takie sprecyzowanie, czym się martwimy, bo czasami jest tak, że czujemy pewien niepokój, denerwujemy się na myśl o tym, że trzeba będzie jutro w pracy usiąść i się zająć jakimiś rzeczami. Trochę to nawiązuje do techniki znajdowania swojej żaby. I to takie produktywne martwienie się polega na tym, że warto sobie po prostu zrobić listę rzeczy, którymi się martwimy, które są dla nas problematyczne. I tutaj dobrze, żeby to było zapisane, bo jak Paweł wielokrotnie mówił, jeżeli coś napiszemy na kartce, to ma taką zupełnie inną, magiczną moc dla naszego mózgu. I na tej podstawie możemy zrobić listę rzeczy, nad którymi mamy kontrolę i rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli. Jeżeli nie mamy nad czymś kontroli, to oczywiście racjonalnie możemy sobie to wytłumaczyć, że jeżeli nie mamy kontroli, to nic z tym nie zrobimy. Warto, żeby się tym dalej nie przejmować. Natomiast rzeczy, nad którymi mamy kontrolę, dobrze jest zastanowić się, co możemy z nimi zrobić. Czyli tutaj już biorąc pod uwagę na przykład nasze doświadczenie w pracy, z takiej pracy projektowej, warto się zastanowić nad tymi problemami, rozbić je na poszczególne elementy, na poszczególne części i zastanowić się, co możemy zrobić, żeby zarządzić tym zmartwieniem, tym ryzykiem, tym problemem. Dzięki temu te nasze zmartwienia sprowadzamy na ziemię. One nabierają takich kształtów, nie są już to potwory, które są w szafie albo pod łóżkiem, tylko są to po prostu konkretne, małe, rozbite na małe części problemy. Inna rzecz, która mi pomaga zrozumieć problemy, z którymi się spotykam, czy też mniej się nimi denerwować, to jest to, że praca lidera, praca menadżera to są cały czas jakieś problemy. Zresztą tak samo jest w życiu prywatnym, nie wiem, z wychowywaniem dzieci, albo z samochodem, który się cały czas psuje, albo z domem, gdzie trzeba cały czas coś naprawić. No i pomaga właśnie zrozumienie tego, że pewne zajęcia, pewne sytuacje to są cały czas problemy. To jest lista, strumień problemów, które się pojawiają, taki po prostu backlog, tak jak mamy w pracy, jak deweloperzy mają backlog i cały czas biorą jakieś zadania, tak mamy backlog po prostu problemów, które trzeba rozwiązać. To są takie dwie fajne techniki. Paweł, jak ty sobie radzisz ze stresem, z problemami, które się pojawiają i rzeczami, które cię martwią? To, co powiedziałeś, jest bardzo dobre i bardzo mądre, ponieważ my się boimy takich rzeczy i podchodzenia właśnie do problemów, które nie są nazwane, czyli właśnie sytuacja, kiedy zapiszesz sobie, zrobisz tą listę, daje dwa takie bardzo pozytywne aspekty, czyli z jednej strony mamy to właśnie zapisane i wiemy, jak to się nazywa, wiemy, gdzie to jest, jaki to jest problem, jakie to jest zmartwienie i możemy się właśnie zastanowić, czy to jest sensowne. Ja zawsze się zastanawiam, czy to w ogóle ma sens, czy ja mam na to wpływ, czy ja mogę coś z tym zrobić. I kiedy odpowiedź brzmi nie, to jest drugi aspekt, który jest super, bo kiedy masz tą listę, możesz to z tej listy wykreślić i takie wykreślanie tych problemów też uwalnia głowę, ponieważ one się zbierają, kumulują, pojawia się tego dużo i właściwie tak jak Krzychu powiedziałeś, co chwilę coś nowego, no bo to jest życie, to się nazywa życie i nic innego was nie spotka jak właśnie ciągłe nowe problemy, wyzwania i to jest super. Więc kiedy będziecie to wykreślać z tej listy, zobaczycie też, że ta głowa się będzie uwalniać i te problemy po prostu będą znikać. A jeżeli na coś nie mamy wpływu, to nie mamy na to wpływu, więc po co się tym w ogóle przejmować i martwić? Tak, i jesteśmy wielkimi fanami listy zadań, więc to też jest kolejna taka magia robienia list, że jeżeli coś wpiszesz na listę albo z niej skreślisz,
no to twój umysł już tam w tle nie przetwarza tego i się tym nie przejmuje. Więc z jednej strony możesz taki problem skreślić z listy i uwolnić swój umysł od zamartwiania się, ale z drugiej strony, jeżeli to jest coś, gdzie możesz coś zrobić, no to wpisujesz na listę już konkretne zadania i też przestajesz się martwić, bo wiesz, że masz jakieś zadania, które w pewnym momencie wykonasz. To jest bardzo fajna technika, którą polecamy chyba wszystkim liderom i menedżerom. Dokładnie, także podsumowując, zapisuj wszystkie problemy, które masz, sytuacje, wyzwania, bolączki, które do ciebie przychodzą. Na tej liście, jak już będziesz miał to spisane, zastanów się, czy masz na to wpływ, czy może nie masz na to wpływu. Jeżeli nie masz, to wykreślaj. Jeżeli nie chcesz tego robić, wykreślaj. Jeżeli możesz to komuś zdelegować, bo to jest też bardzo fajna metoda, że niekoniecznie ty musisz ten problem rozwiązać, to oddeleguj to komuś innemu, a ze swojej listy też to skreślaj. Więc podsumowując, skreślaj problemy. To jest. Dziękujemy, że nas oglądaliście i do zobaczenia za tydzień we wtorek. Cześć! Cześć!